Rozpoczynamy dzień 15. W nocy było coś koło zera. Wszystko jest oszronione. Ale nie jest zimno. Nie. Myślałem, że zamarzło. To chyba najzimniejsza noc na szlaku. Myślę, że większość osób, które spało pod namiotami, to się nie spodziewało, że temperatura tak spadnie dzisiaj. Zjemy, ogarniemy się, dojdziemy do schroniska, zrobimy jakieś zakupy na dzisiaj i idziemy dalej. Dzisiaj idziemy, jest słonecznie, ale jeszcze tutaj za tymi górkami tego słońca nie ma. Zobaczymy, co będzie później. Zostały raptem 2 dni, a strumyczki nie przymarzły. Natomiast kiki mi oszroniło. Zobaczcie. Tak zimno to jeszcze tutaj nie mieliśmy. A wczoraj jeszcze w koszuleczce z krótkim rękawkiem się chodziło. No tu wszędzie płynie rzeczka. Ale ta woda to lodowata jest. Powinniśmy pomału zbliżać się do schroniska. Gdzieś powinno się niedługo wyłonić na horyzoncie. Teraz tu jest ciepło, jak słońce wyszło. Słońca nie ma, jest zimno. Tu się szybciej idzie, bo nie ma tylu kamieni. Jest praktycznie troszkę tak, jak widzicie, autostrada. Można powiedzieć na 2 auta. Już jesteśmy blisko schroniska. Do schroniska od naszego miejsca rozstawienia namiotu było około 10 km. Spotkaliśmy turystów. Większość osób z Polski tam była. Przez moment porozmawialiśmy tam z jednym Polakiem. Mówił, że idą do Nikolaukty, później tam skręcają i taki okrąg zrobią sobie. Ogólnie to tutaj jest możliwość zakupu właśnie takiej wycieczki z przewodnikiem. Można iść jakiś tam odcinek wybrany i po prostu eksplorować to w ten sposób. Nie trzeba całego szlaku robić. Ale raczej nie ma przewodnika, żeby cały Kungsleden robić, to tylko tą część północną. Tamta część jest trochę trudniejsza, tam też nie ma tyle schronisk, a tu co 10 do 20 km jest jakiś STF, więc jest na pewno o dużo łatwiej zatrzymać się, przede wszystkim chociażby zwykłe rzeczy takie proste, higieniczne, jak umycie włosów głupie. Pojedliśmy, pośmieliśmy się, odpoczęliśmy, jest godzina 12. Do Abiskujare 22
kilometry, 22 kilometry. Przy okazji, jak siedzieliśmy, to dogonił nas nasz kolega z Norwegii, Jacob. Więc można było sobie chwilę posiedzieć, pojeść. Ale Stuare jest ogólnie czynny sklepik. Był czynny sklepik. No jest, od 8 do 20. Jest w miarę dobrze zaopatrzony, aczkolwiek no nie było już wiadomo żadnej coli, żadnego tam piwa, jakby ktoś chciał kupić, tego nie ma. Chleba też nie ma, są jakieś takie podstawowe rzeczy typu szybkie posiłki 24-godzinne tak zwane i jakieś pierdółki, kawa, herbata, no i w zasadzie coś słodkiego i papier toaletowy. Wyobraźcie sobie, papier toaletowy, jakieś przybory higieniczne też. No i dobra, idziemy dalej. Już niewiele nam zostało. Tam w oddali widać miasteczko. Miasteczko Samów. No, nawet duże to miasteczko. Całkiem spore, prawda? Tak. Wygląda jakby nikogo w nim nie było. No właśnie, chyba jest w miarę puste. Temu. Ale nakupowaliśmy w tym sklepie rzeczy, jakbyśmy co najmniej na 3 dni mieli. No zjemy na pewno. Się włączy Sawa wieczorem, to tak jest, słuchajcie. Wszystko idzie. Tutaj w sklepiku można było kupić takie te ich słynne, wyciskane tubki. Tubki, one są z serem, z warzywami i tą, którą wzięliśmy, akurat wzięliśmy z mięsem z renifera. Nie wiem, jak będzie smakować, na pewno będzie dobrze smakować. Bo wszystko tutaj dobrze smakuje, bo jest tego tak mało, że po prostu się je. Na zegarku wybił mi 408 km. Jej, już blisko. Do końca według mapy zostało 33 km. 33 km. A ta woda taka zimna, a wydaje się taka przyjemna. Nasze do morsowania. Tak, do morsowania, no. O, miejsce na namiot. Ale tutaj trochę mogło być chłodno. Idziemy wzdłuż. Prosta droga, nie ma wiatru. Myślę, że około 20 stopni, pewnie do 20 dochodzi. Coraz bardziej musi zacieśniać pasek. Ciekawe, ile schudliśmy. Nie wiem, za dużo. Na tej wycieczce. 412 km mi miałczy zegarek. Pamiętajcie, bierzcie ze sobą filtr UV, nawet jak jedziecie w zimniejsze kraje. I tak, jak ktoś ma wrażliwą skórę, to zaraz będzie poparzony. No mnie trochę poparzyło. Nie powiem, nie wiem nawet kiedy. A, motorówka tutaj pływa. To pewnie tam do tego, Ale masz, że jest... że jest zamknięta. Tak, że nie kursuje. To do tej wioski. Tak. Chwilkę tu przysiądnę. O. Patrzcie, jaki tu klimat jest.
Przez moment będziemy szli z górki, ale później chyba znowu pod góreczkę. Jak widać przed nami płotek, który przekroczymy magiczną strefę i będziemy bliżej już Abisko. Jeszcze gdzieś około 10 km do Abisko Jare. To łącznie od rana mamy już zrobionych około 20 km, ale zeszliśmy z górki. Cieszy mnie to przeogromnie, bo nóżki troszkę pomęczone. Łukasz też już widzę, że drepcze, a to znaczy, że też już pomęczony, ale chociaż solar się naładuje nam. Dobra, puścimy najpierw Łukasza, zobaczymy, czy wehikuł czasu tam jest, koło czasu, czy przejdzie, czy przeteleportuje się gdzieś w inne miejsce już. Kto czytał książkę, ten wie. Lub oglądał serial. O, wchodzi. O, patrzcie, znika. Nie no. Jej, przechodzimy na drugą stronę portalu. A do 10 sierpnia nie ma motorówki. Można było stamtąd Popłynąć motorówką. aż do tej przystani, Tak. tylko że to 500 koron kosztuje. 500 koron, no to 5 km jest. Tam mamy miasteczko Samów już opuszczone, ale dalej jest. Od jakiegoś czasu nie mamy w ogóle internetu. Nie ma zasięgu ogólnie, więc trzeba o tym pamiętać, jak się tu idzie, żeby pozałatwiać wszystkie swoje sprawy wtedy, kiedy był na to czas, a nie teraz, kiedy już tu jesteśmy i gdzie nie możemy się połączyć ze światem. Abisko Jaure-Stugorna, 8 km. To mniej troszkę. Ale mam 10. Na dole rozstawili się ludzie. Nie wiem, czy nie popełnią tego samego błędu, co i my wczoraj, że w sumie nie zwróciliśmy uwagi, skąd wychodzi słońce. No i wtedy naprawdę jest mroźno. Przychodzi dziadek Mróz, czy tam Frosty Man, i mrozi wszystko, co leży na ziemi. W tym nas dzisiaj przymroziło. No. Myślę, że jeszcze z 5 km mamy do schroniska. Idziemy cały czas wzdłuż wzgórza tutaj, wzdłuż zbocza wzgórza. Nie jest to jakieś straszne, aczkolwiek no, występują tutaj dalej te kamlotki. No i zaczęło się schodzenie. A jak się zaczyna schodzenie, to jest oznaka tego, że jesteśmy coraz bliżej do schroniska. Schodzimy sobie dalej. Jeszcze zostało nam chyba około 2 km może. Strasznie dużo też kamieni. Się ciężko idzie. Ale zaraz może będziemy. A tam pewnie już jeden znajomy czeka. Ale zobaczymy jak to tam będzie. I zaczęły się w końcu, zaczęła się roślinność typu drzewka. Patrzcie, brzuski wróciły. Wrzuciły brzuski. To dobry znak, że brzuski wróciły. Idziemy na dół dalej. Nogi bolą, ale co tam? Trzeba iść. Nie ma co. Zakończenie dnia 15. Jesteśmy już najedzeni. Brzuszki pełne. Zjedliśmy całe opakowanie takich ziemniaków instant z zupką. Kilogramowych prawie. Zapchaliśmy się tym, w końcu trochę więcej jedzenia.
Zjedliśmy 3 zupki do tego. No, 3 zupki. No zjedliśmy sporo w porównaniu do reszty dni, to się dzisiaj ożarliśmy jak na święta. Tak. Tutaj centralnie czyli w ostatnim miejscu przed parkiem Abisko, gdzie już później się nie można rozbijać. Mieliśmy dylemat, czy iść do schroniska, bo schronisko jest 3 km stąd, ale tutaj w pobliżu mostu, gdzie się można jeszcze rozbijać, jest masa ludzi, jest masa namiotów i tak trochę to do myślenia dało, że Może nie mieć miejsca. może nie być tam miejsca, bo akurat ci turyści, co tu są, co tu przybywają, to zaczynają właśnie od Abisko i później to jest kolejne schronisko z jakimś tam sklepikiem, gdzie można nocać. Ludzie zazwyczaj chodzą z schroniska do schroniska, więc prawdopodobnie może być tam sporo ludzi. Zresztą my jak szliśmy w tą stronę, to dużo ludzi szło dalej. Więc no nie chcieliśmy ryzykować, bo później tam się już nie można rozbijać, albo było trzeba wracać do tego miejsca, czyli Pod górkę. 3 km pod górkę, więc no totalnie bez sensu. Jest tutaj nasz znajomy z Kanady, Mike. Próbowaliśmy zrobić ognisko, ale coś się drewno nie chciało za bardzo palić. Nie wiem, czy po prostu nie dmuchało tutaj, czy było lekko zawilgocone, bo przygasało co jakiś czas. Ale zjedliśmy wielką kiełbasę na pół. I najśmieszniejsze jest to, że jak my tutaj próbowaliśmy rozpalić ognisko, coś tam nam się tliło i mieliśmy takiego ala grilla, to zaraz ci okoliczni też chcieli mieć ognisko i zaczęli robić ognisko, ale spoko. Gadaliśmy z Majkiem, spoko koleś. Jutro i tak jeszcze będziemy się w Abisko widzieć i mamy nadzieję, że zjemy burgera tam z renifera. Dalej no, nie ma dostępu do internetu. Nie wiem, ile dzisiaj zrobiliśmy kilometrów. 25, mieliśmy zrobić 27. 25, 27, Ale nie doszliśmy do tego schroniska. nie. Ogólnie zostało nam 18 do końca Abisko szlaku. Jare, Tak. gdzie mieliśmy dość, to tam nie Z tego miejsca mamy 18 do końca szlaku, a później od końca szlaku mamy 2 km do mieściny właśnie Abisko, gdzie jest market, jakiś hostel, jest przystanek kolejowy, bo na Abisko Station też można wsiąść, ale tam jest tylko i wyłącznie schronisko, więc wiadomo jak z cenami i nie wiem, czy tam taki duży wybór jedzenia będzie, więc po prostu popitolimy do marketu i nakupujemy nie wiadomo co i będziemy sobie jedli. Czekam loty, męczy stopy strasznie, bo ta stopa różnie pracuje. Było trochę takich różnych prostych odcinków, no i no nie powiem, słońce po prostu dało się we znaki, no nie sądziłem, że tu będzie tak gorąco. Prąd nam się kończy, właściwie solar też słabo się podładował. Myślę, że on lepiej by działał, jakby był statycznie pod jakimś tam kątem. Domek jest, nie rozpada się. To tyle. Rozpoczynamy dzień 15. Rozpoczynamy. I po co się śmiejesz? No jakbyś się tak śmiał, to nie nagramy. Rozpoczynamy dzień 15. A nie napiję sobie tam herbatkę. Po co ty tak robisz? Rozpoczynamy dzień 15. Jest pod górę cały czas, pod górę. Miało być już płasko, a dalej jest pod górę. Będzie pod górkę cały czas. Co? Nie chce mi się. Mi też się nie chce. Gorąco. Jest gorąco, nie chce mi się już. Bolą mi nogi, chcę pizzę. Albo burgera z reniferem. Chcesz przysiąść, czy co? Łukasz, minę masz taką. Już przeszliśmy koło czasu, jesteśmy gdzie indziej, w innym wymiarze już. W dupie. I nie słyszeliście tego. Przystajemy tu na chwileczkę, czy idziemy dalej? No, chodźmy dalej. No dobrze, brawo, ty też chcesz iść dalej. Jej! W stronę jedzenia, tak, w stronę jedzenia. Jej! Spałaś w ogóle niedawno i się obudziłaś na jedzenie znowu.